Cześć, witajcie. Zanim puszczę Wam dzisiejszy odcinek, chciałem powiedzieć jeszcze o 3 rzeczach. Pierwsza sprawa, ten test Cannondale'a został nagrany w styczniu na Gran Canaria. Ja jestem już teraz w Polsce, a puszczam go tak wspominkowo, pomyślałem, że jednak warto go będzie puścić. Drugi temat, jak widzicie, powoli sobie szykuję miejsce do nagrywania wewnątrz, tak żeby podczas gorszej pogody, czy ewentualnie jak będę chciał jakieś techniczne sprawy pokazywać, no to żebym miał to gdzie na spokojnie nagrać. Trzecia sprawa, być może już stali widzowie kanału zorientowali się, kurczę, dzisiaj poniedziałek, a tutaj odcinek, jak to jest? No właśnie, będą teraz 2 odcinki w tygodniu, w poniedziałek i w czwartek o godzinie 20. Także słuchajcie, zapraszam do oglądania, do subskrybowania i do oglądania testu Cannondale'a. Cześć, jesteśmy na wakacjach na Gran Canaria. Chcieliśmy sobie pojeździć rowerami, a że nie zabraliśmy swoich rowerów, ponieważ koszt przewozu jest dość znaczący. O tym też będę nagrywał w najbliższym czasie odcinek, gdzie opowiem o przewożeniu rowerów, ogólnie o tanim podróżowaniu. Także no, rowerów nie zabraliśmy, musieliśmy skorzystać z usług wypożyczalni. Zdecydowaliśmy się na rowery crossowe, to jest tutaj przed Wami akurat Cannondale CX4. Co o tym rowerze można powiedzieć? Pojeździliśmy nim dzisiaj trochę, ja nie ukrywam, to nie jest test taki długodystansowy. Jeździliśmy nim tak naprawdę jeden dzień, więc ja myślę, że mogę podzielić się takimi gorącymi wrażeniami. Rower, jak widać tutaj, wyposażony w amortyzator bardzo prostego Santura, jedynie z blokadą. Napęd oparty na Shimano Altus 8-rzędowy. To jest standardowy trekkingowy napęd, czyli 48 zębów największa tarcza, 36 i 26 te mniejsze i kaseta 11-32 8-rzędowa, więc bardzo szeroki zakres, co przydaje się przy podjeżdżaniu pod wszelkiego rodzaju wzniesienia dla osób, które mają trochę słabiej nogi wyrobione. I w tym rowerze zastosowano hamulce tarczowe. Są to jakieś proste Promaxy, model 310, mechaniczne, więc szału tutaj nie ma. Z jednej strony ja się nie dziwię, że tutaj wypożyczalni zastosowano właśnie tego typu, że wzięto te hamulce w ogóle, rower z takimi hamulcami. One są prostsze w regulacji, nie ma z nimi takiego problemu i po prostu można to robić szybciej. Rower jest bardzo fajny, dobrze skomponowany. Nie jest to, jeszcze widzicie, mam ten problem z ceną tego roweru. Może też od tego trzeba zacząć, bo rower nie jest może jakoś wybitnie wyposażony. Ta Acera, Shimano to jest powiedzmy taki wyjściowy poziom przyzwoitości. Rower w cenniku kosztuje około 3000 zł, więc jednak za taki rower to sporo. Wydaje mi się, że można byłoby poszukać troszeczkę taniej gdzieś w sklepach na wyprzedażach, zwłaszcza zimą, o te 15, 20, 25% byłoby lepiej, ale z drugiej strony Cannondale się ceni. Cannondale się ceni za swoje rowery, tak jak i Specialized, tak jak i Trek. Ceny wyjściowe są dość wysokie, no i później można sobie zbijać, próbować targować się w sklepie. I wrócę może jeszcze do amortyzatora. Jak dobrze wiedzą czytelnicy mojego bloga, ja nie przepadam w tego typu rowerach za amortyzatorami, wolę sztywny widelec, rower typu fitness, ale okej, mamy tu amortyzator, nadgarstki troszeczkę odpoczywają, może nie jest taki szałowy amortyzator, ale okej, jak na początek wystarczy. Co ciekawego tutaj również zastosowano, to gwinty montażowe do błotników, ewentualnie przedniego bagażnika. Z tyłu również jest standardowe gwinty, gdzie można sobie bagażnik i błotniki zamontować. I jeszcze powiem tutaj o prowadzeniu linek, bo teraz też to się już powoli standardem staje, ale warto o tym wspomnieć, że linki od przerzutek są prowadzone wewnątrz ramy. Jest to naprawdę też fajna sprawa, nie brudzi się wtedy, nie ma problemu z brudzeniem się tych linek i tak jak czasami idzie gdzieś pod na przykład rurą, tutaj tą ramy idą linki i błoto leci, piasek, to wszystko gdzieś się paskudzi, więc fajnie, że tutaj jest wewnętrzne prowadzenie linek. Sam rower naprawdę fajny, nie jakiś super wyposażony, nie jakiś super lekki, ale naprawdę porządnie zrobiony. Tutaj rama wzbudza naprawdę duże zaufanie, fajne obręcze, wytrzymałe, przyzwoite hamulce. Do takiej turystyczno-rekreacyjnej jazdy też przyzwoite hamulce. Bardzo wygodne siodełko. Przejechaliśmy już dzisiaj kilkadziesiąt kilometrów i wystarczy kilkadziesiąt kilometrów przejechać, żeby poczuć, czy siodełko tak na pierwszy raz, czy jest złe, czy nie. Złe siodełka, takie niepasujące do konkretnego tyłka, czuć od razu. Tutaj nie było żadnego problemu, fajne, naprawdę fajne siodełko. Może jak dla mnie troszeczkę za szeroka kierownica, no ale to akurat jest też kwestia indywidualna. Można sobie dociąć, czy
wymienić sobie na troszeczkę węższą kierownicę. Także w kwestii podsumowania tego mojego mini testu mogę powiedzieć Wam tak, naprawdę fajny, porządny, dobrze zrobiony, spasowany rower. To widać, to czuć w tych, po prostu nic nie trzeszczy, ładnie wszystko chodzi i ciężko to oddać na wideo czy na zdjęciach, ale to po prostu jadąc na takim rowerze czuć, że to jednak jest już wyższa półka, że jest to montowane naprawdę z dużą pieczołowitością, ale zastanowiłbym się troszeczkę nad tą ceną, jednak ten rabat rzędu 15-20% byłby bardzo, bardzo, bardzo wskazany w sklepach, żeby móc powiedzieć, że jest to dobra cena. Myślę, słuchajcie, tyle. No to dzisiaj myślę, że na ten krótki test tyle wystarczy. Trzymajcie się. Hej!